Cześć kochani, znowu się spotykamy. Janusz Dąbrowski, kanał Barwy Zdrowia. Jak zwykle, o czym dzisiaj będziemy mówić? O bardzo poważnej chorobie, jakim jest nowotwór, a w zasadzie nowotwory. Wiele tych nowotworów istnieje. Ja akurat w 2018 roku wydałem książkę, czy można uchronić się przed chorobą nowotworową. Obszerne studium. Myślę, że łatwe do zrozumienia, w prosty sposób się to czyta, ale bazuje w tym momencie, mówiąc o tym, opiniach czytelników, że mówią, że to się prosto czyta, nawet skomplikowane jakieś rzeczy, to się prosto czyta. No i oczywiście mówię o głównej przyczynie nowotworów, czyli o zakwaszeniu organizmu, która z kolei wywołuje otyłość, powoduje otyłość. I w związku z tym dzisiaj też temat dotyczący właśnie związków otyłości z nowotworem, gdzie o nowotworach mówi się rak. Nadmieniam, że tutaj od razu powiem tylko, że każdy rak jest nowotworem, nie każdy nowotwór jest rakiem. To tak dla uściślenia. O tym piszę też w mojej książce tej właśnie, czy można uchronić się przed chorobą nowotworową, ale nie tylko piszę, czy można, bo można oczywiście, tylko pisze, w jaki sposób można się uchronić. To raz, a oprócz tego, jak można wyjść z nowotworu, bo można wyjść. Czy są gwarancje na 100%? Nie ma żadnych. Niejednokrotnie mówię, bo też realizuję takie programy wspomagania w chorobie nowotworowej lub innych ciężkich chorobach metabolicznych. Pokazuje w jaki sposób wspomaganie przebiega. Program jest oparty o suplementację ściśle dobranymi suplementami, wieloskładnikowymi, naturalnymi. Ja nie uznaję jednoskładnikowych. Weź witaminę B1, B2 i tak oddzielnie, nie wiadomo czy nie przedobrzymy. Tego trochę, to musi być tak, jak matka natura stworzyła. Jeżeli na przykład załóżmy w tej kuracji, którą ja robię, zresztą opracowanej przez lekarzy, jest żel aloesowy, gdzie jest ponad 90% czystego miąższu aloesowego, no to naukowcy mówią, tam jest ponad 250 składników. Akurat przy okazji żel aloes jest najlepiej przebadaną terapeutycznie, pod względem terapeutyczną rośliną świata. Był stosowany od starożytności. Więc o czym my mówimy, a pojawiają się jakieś bzdury, nie pij aloesów w chorobie nowotworowej, bo to pogłębia, no takie bzdury jakieś ludzie wymyślają, ci tak zwani fachowcy, że to się w głowie po prostu nie mieści. I tyle, ale przechodzimy do tematu. Posłuchajcie, z góry będzie prośba o to, żebyście polajkowali, zasubskrybowali i pamiętali o tym, żeby ewentualnie podesłać te linki potencjalnie zainteresowanym jak najszerzej na Facebooku, czy obojętnie gdzie, no, na TikToku i tak dalej. Dzielcie się tym, bo ta wiedza musi trafić. Inna sprawa, że żeby kanał, że ta wiedza była widoczna, to muszą być lajki, komentarze, inne te narzędzia, które się pojawiają, żeby kanał, no, rosła jego po prostu pozycja. Więc bardzo mi na tym zależy, żeby ta wiedza po prostu szła do ludzi, ale to będzie od Was zależało oczywiście. Dobrze, przechodzimy do tematu. Jak zwykle tutaj w takich tematach posłużę się znowu naukowym artykułem z National Library of Medicine. Trochę język mi się już plącze, bo jestem bardzo zmęczony. Trochę pracy było przy różnych innych rzeczach. A więc popatrzcie, mamy tutaj znowu tytuł, zaraz momencik, powiększę czcionkę, żeby dla Was to było również bardziej wyraźne. A więc oryginał, oczywiście jak zwykle link będzie w opisie tej audycji, e, a więc mamy po prostu tytuł i tak dalej, obszerny artykuł. Nie będę tego wszystkiego czytał, rzecz jasna, tylko główne jakieś po prostu tezy. I tu mamy tłumaczenie na polski i już zaczynamy. A więc otyłość, kochani, jako główny czynnik ryzyka. Oczywiście, że otyłość w tej chwili jest ogromnym problemem, nie tylko światowym, ale tu u nas w Polsce masa dzieciaków choruje. Ja widzę, pracowałem zresztą w szkole i również w podstawówce. W ostatnim okresie mojej pracy przed emeryturą prowadziłem również przez rok WF, chociaż nie byłem WF-istą, nie kończyłem Akademii Wychowania Fizycznego, ale jednak prowadziłem przez rok. Myślę, że z bardzo dobrym skutkiem, że bo po wielu latach spotkałem ludzi, którzy to wspominali i powiedzieli, że no,
osiągnęli pewne fajne rezultaty pod względem psychofizycznym również, a więc działałem na psychikę, ale to już mniejsza z tym. No, ja ćwiczyłem razem z dzieciakami i to bardzo ostro. A mniejsza z tym. W każdym razie otyłość jest naprawdę bardzo poważnym problemem. Jeżeli się za to nie weźmiemy, to będziemy mieli bardzo poważny problem społeczny, ale tu nie chodzi o całe społeczeństwo, to jest problem w rodzinach, bo otyłość to są choroby, to jest wiele chorób. Między innymi otyłość to jest również nowotwór. Oczywiście otyłość jest spowodowana przede wszystkim taką główną przyczyną to jest kwasica metaboliczna niskiego stopnia, zwana popularnie zakwaszeniem organizmu, a to jest z kolei spowodowane niewłaściwym odżywianiem się, stresami, wieloma innymi czynnikami. Wielokrotnie w moich audycjach mówiłem o tym, więc już nie będę mówił o tych przyczynach, o tym wszystkim. Zresztą jedna z moich książek, czego mogłeś nie wiedzieć jeszcze o zakwaszeniu organizmu i skutecznym odchudzaniu, traktuje też o tym i tak dalej. Tu się zajmujemy już sprawą. A więc słuchajcie, najpierw takie krótkie jakby streszczenie, tak abstrakt. Szacuje się, że liczba przypadków raka spowodowanych otyłością wynosi 20%. 20% to znaczy 20 ludzi na 100 po prostu choruje na raka spowodowanego otyłością, a na zwiększone ryzyko nowotworów złośliwych ma wpływ dieta, zmiana masy ciała, czyli zwiększona masa ciała i rozmieszczenie tkanki tłuszczowej w połączeniu z aktywnością fizyczną, to znaczy z brakiem aktywności fizycznej. Raporty Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem Światowego Funduszu Badań nad Rakiem WCRF przepraszam, wykazały, że istnieją najsilniejsze dowody na związek otyłości z następującymi typami nowotworów: raka endometrium, nowotworu endometrium, gruczołaka, raka przełyku, jelita grubego, piersi, pomenopauzalnej, prostaty i nerek, podczas gdy do mniej powszechnych nowotworów zalicza się białaczkę chłoniaka nieziarniczego, szpiczaka mnogiego, czerniaka złośliwego i nowotwory tarczycy. I aby móc opracować nowe metody zapobiegania i leczenia, musimy najpierw zrozumieć podstawowe procesy łączące raka z otyłością. Zidentyfikowano 4 główne systemy jako potencjalne czynniki wywołujące raka w otyłości. Insulina, insulinopodobny czynnik wzrostu pierwszy, steroidy płciowe i adipokiny. Adipokiny, czyli adipocytokiny, czyli pewne takie biologiczne substancje wytwarzane przez komórki tłuszczowe, czyli adipocyty, wywołujące stany zapalne. Zaproponowano różne nowe potencjalne mechanizmy: przewlekłe zapalenie, stres oksydacyjny, przesłuch między komórkami nowotworowymi a otaczającymi je adypocytami, migrujące komórki zrębowe, tkanki tłuszczowe, niedotlenienie wywołane otyłością, wspólna podatność genetyczna i funkcjonalna, porażka funkcji odpornościowych. W tym artykule dokonujemy przeglądu głównych patogennych powiązań między otyłością i podatnością na raka. Tak jak powiedziałem, nie będę wszystkiego oczywiście odczytał, bo to są potężne artykuły na mniej więcej 1,5 godziny, czy nawet więcej jakoś audycję, więc będę to tym razem skracał troszeczkę. Główne jakieś wnioski będziemy po prostu omawiać. Więc otyłość jest oczywiście bardzo poważnym problemem, który zwiększa ryzyko szeregu innych chorób przewlekłych, w tym oczywiście rozwoju raka. Aktualne, w ogóle otyłość jest zakwalifikowana już w ICD-11, czyli Międzynarodowej Klasyfikacji Chorób, jako choroba. Aktualne rekomendacje, cele zdrowia publicznego Światowego Funduszu Badań nad Rakiem sugerują, że mediana BMI, czyli wskaźnika masy ciała, BMI, u dorosłych powinna utrzymywać się w przedziale od 21 do 23, w zależności od zakresu normy dla różnych populacji. Można akurat BMI zmierzyć w bardzo prosty sposób. Są urządzenia, tak zwane analizatory składu masy ciała. Warto takie urządzenie mieć. To jest w granicach, nie wiem dokładnie ile, kilka lat temu to było w granicach od około 400 do 500 zł. Ja myślę, że to się mogło utrzymać może w granicach 600 zł, teraz obecnie kosztują. Można w internecie takie rzeczy, takie analizatory kupić. Nie wagę, tylko analizator składu ciała. I teraz dalej.
Oszacowano, że około 20% wszystkich nowotworów jest spowodowanych nadwagą, a badanie Million Woman Study, największe tego typu badanie dotyczące kobiet, wykazało, że około połowę można przypisać otyłości u kobiet po menopauzie. Istnieje wiele prospektywnych badań epidemiologicznych, które wykazały bezpośredni związek pomiędzy nadwagą i nowotworami, mimo że sama otyłość nie zwiększa ryzyko nowotworu we wszystkich tkankach w tym samym stopniu, ale po prostu wywołuje nowotwory inaczej. Niedawny przegląd systematyczny i metaanaliza prospektywnych badań obserwacyjnych, tu macie akurat prace naukowe, od razu, jeżeli można tu wejść i też czytać, bez problemu, obejmujących 282 tysiące przypadków raka i okres obserwacji obejmujący, i zakres obserwacji obejmujący ponad 133 miliony osobolat, nie wiem dokładnie co to jest, od razu powiem, wykazał, że związek otyłości i nowotworów jest specyficzny dla płci w szerokim zakresie czynników nowotworów złośliwych i dotyczy to głównie różnych populacji geograficznych. Jednakże ryzyko raka w przypadku otyłości różni się w zależności od grupy etnicznej, w tym sensie, że Afroamerykanie wydają się raczej podatni na raka, w przeciwieństwie do Latynosów, którzy wydają się być stosunkowo chronieni, podczas gdy związek zwiększonego BMI z rakiem, czyli wskaźnika masy ciała, z rakiem piersi, jest szczególnie silny w regionie Azji i Pacyfiku. Znaczy chodzi o populację Azji i Pacyfiku. Ale tutaj oczywiście to są moje tylko dywagacje. Zastanówmy się, co Afroamerykanie, no, mieszkańcy czarnoskórzy, mieszkańcy Ameryki, potomkowie dawnych niewolników, co oni jedzą, jak oni żyją. Więc to jest właśnie problem. Co jeszcze? Raporty Międzynarodowej Agencji Badań nad Rakiem i Światowego Funduszu Badań nad Rakiem wykazały, że częstymi nowotworami u osób otyłych są głównie nowotwory endometrium, chodzi o kobiety, gruczołaka, rak przełyku, jelita grubego, piersi po menopauzie, prostaty i nerek. Oczywiście prostaty u mężczyzn. Mniej powszechne nowotwory towarzyszące otyłości to czerniak złośliwy, rak tarczycy, białaczka, chłoniak nieziarniczy i szpiczak mnogi. Rola otyłości w powstawaniu nowotworów została wysunięta na pierwszy plan dzięki takim danym, jak szybki wzrost częstości występowania gruczołaka raka przełyku w ciągu ostatnich 20 lat. W rzeczywistości, niezależnie od tego, czy refluks przełyku jest powiązany z gruczołakorakiem, czy też sprzyja mu otyłość, zmiana morfologii raka przełyku z płaskonabłonkowego na gruczołakoraka następuje po światowym wzroście otyłości. Kolejnym przykładem jest akumulacja masy ciała wraz z wiekiem, która jest również powiązana ze wzrostem ryzyka raka piersi po menopauzie u kobiet, które nie stosują hormonalnej terapii menopauzalnej. Czyli tutaj powiązanie, że trzeba stosować hormonalną terapię menopauzalną, a może po prostu zadbać o siebie i wspomagać nasz organizm, żeby organizm wytwarzał wszystko to, co mu potrzebne, żeby organizm również dysponował silnym układem odpornościowym. Ale to już w tej chwili mniejsza. Podczas gdy badania kohortowe wykazały, że ryzyko raka piersi zmniejszyło się 50% u kobiet, które po menopauzie celowo utraciły masę ciała więcej niż 10 kg. I kochani, przypominam, istnieje kompleksowy program zdrowia, przy pomocy którego można schudnąć bez problemu, a przy okazji poprawić poprawić stan swojego organizmu, czyli wrócić do zdrowia i do sprawności. Przeciętnie prowadzimy oczywiście ten program, umożliwiamy, dajemy wszelkie materiały, umożliwiamy zdobycie komponentów do tego programu i tak dalej, pomagamy, udzielamy wszelkich informacji i tak dalej, bo musi być ktoś, kto prowadzi zainteresowanego człowieka. Nie można go pozostawiać samemu sobie, bo no, w moim świecie akurat tego nie ma. Ci, którzy mnie znają, doskonale o tym wiedzą. Dalej.
Ponadto szwedzkie badanie osób otyłych, duże badanie prospektywne, w którym ustalono, że chirurgia bariatryczna umożliwia redukcję masy ciała średnio 20 kg u otyłych osób, pacjentów z BMI większym niż 40, więcej niż 40 stopień i które odpowiadało grupie poddanej zabiegowi z nieleczonymi chorobami objawami chorobowymi otyłych kobiet w okresie obserwacji trwającym ponad 10 lat odnotowali znaczne zmniejszenie częstości występowania nowotworów w połączeniu ze znaczną utratą masy ciała. Czyli, kochani, odchudzajmy się, ale w sposób mądry. Nie róbmy głupich głodówek i nie zażynajmy się na siłowniach za wszelką cenę, dlatego że to może spowodować naprawdę bardzo poważne skutki, na przykład zakwaszenie silne organizmu. Źle przeprowadzone głodówki mogą doprowadzić do powiększenia kwaśnicy metabolicznej i równolegle silne obciążenia ćwiczeniami fizycznymi również prowadzą do bardzo silnego zakwaszenia. Tu zupełnie inaczej trzeba podejść. Zresztą na moim kanale jest playlista dotycząca nadwagi, otyłości i tam są audycje, gdzie ja pokazuję, w jaki sposób można to robić. Jeżeli ktoś będzie zainteresowany, to proszę się ze mną kontaktować i po prostu działamy ewentualnie. Jeśli chodzi o rolę otyłości u dzieci w powstawaniu nowotworów u dorosłych, bo najpierw dziecko zaczyna tyć, adipocyty, czyli komórki tłuszczowe się rozwijają mniej więcej chyba do 2-3 roku życia, jak dobrze pamiętam. I tych komórek nie da się później wyeliminować. One mogą co najmniej zmniejszać objętość i zwiększać objętość. Więc w badaniu przeprowadzonym na 2347 osobach retrospektywnie oceniano ryzyko nowotworów w zależności od wieku płci oraz wyników odchylenia standardowego BMI u osób w wieku 2 do 14 lat. Wśród tych osób ryzyko zachorowania na raka w dorosłym życiu wzrosło o 9% na każdy punkt wzrostu BMI w dzieciństwie. Ponadto nadwaga u nastolatków została powiązana z podwojeniem ryzyka śmiertelności z powodu raka jelita grubego w wieku dorosłym. Nadwaga nastolatka lub otyłość nastolatka i rak jelita tego samego człowieka w wieku dorosłym. Ze względu na opóźnienie w rozwoju nowotworów w przypadku otyłości, typowy okres obserwacji wynosi ponad 10 lat. W tych badaniach oceniających ryzyko nowotworu i uważa się, że jest to przeciętny okres opóźnienia w rozwoju nowotworu związanych z otyłością. Co to znaczy? Że ten nowotwór rozwija się 10 lat. To mówi wielu lekarzy, których ja się kształciłem. Dr Brygida Adamek z Akademii Medycznej dla Śląsku, dr Marta Woźniak. Każda z nich powtarza, okres rozwoju nowotworu to jest 8 do 10, 7 do 10 lat. Nic nie występuje. To nie dzieje się tak na pstryknięcie palca i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze? Związek z rozkładem tkanki tłuszczowej. Oprócz BMI, czyli wskaźnika masy ciała, obecnie badane są inne pomiary antropometryczne, takie jak stosunek talii do bioder, obwód talii, wskaźniki otyłości i ryzyka nowotworu. Wiąże się to wszystko. Wykazano, że nowotwory powiązane bardziej z otyłością brzuszną są niż z BMI, niż wskaźnikiem masy ciała. I one obejmują głównie raka okrężnicy, piersi przed menopauzą, endometrium i gruczola, kolaka przełyku, a także nowotwory trzustki. Niedawne badanie przeprowadzone na uczestnikach badania Framingham Heart Study wykazało, że otyłość trzewna, czyli chodzi o tłuszcz wewnętrzny, tak zwany visceralny. Niedługo powstanie moja nowa playlista o tłuszczu wewnętrznym, visceralnym i tam będzie, myślę, że z 8, z 10 takich w miarę może krótszych odcinków na ten temat. No, będę musiał trochę popracować. A więc wykazało, że otyłość trzewna mierzona za pomocą wielorządowej tomografii komputerowej
jest związana z rakiem po uwzględnieniu klinicznych czynników ryzyka i otyłości uogólnionej, czyli tłuszcz wewnętrzny, który gromadzi masę toksyn, masę różnego rodzaju chemicznych śmieci, w tym ten tłuszcz wywołuje stany zapalne w organizmie, a te prowadzą do rozwoju nowotworów. Jeżeli chodzi o śmiertelność, badania przeprowadzone na kobietach w USA wykazało, że pewne tutaj wskaźniki związane z tłuszczem wewnętrznym są silniej dodatnio powiązane ze śmiertelnością z powodu nowotworów, niezależnie od wskaźnika masy ciała. Dobra, wpływ zmiany wagi. Kanadyjskie badania kliniczno-kontrolne wykazało, że u mężczyzn, których masa ciała wzrosła o ponad 21 kg po osiągnięciu dorosłości, ryzyko raka jelita grubego było o 60% wyższe w porównaniu z mężczyznami, u których masa ciała wzrosła o 1 do 5 kg. A związek był jeszcze silniejszy po wykluczeniu pacjentów z nowotworami odbytnicy. Wykazano także, że rak endometrium jest bezpośrednio powiązany ze zwiększeniem masy ciała w wieku dorosłym wśród japońskich kobiet. Ponadto utrata masy ciała spowodowana dietą, czyli schudnięcie, zmniejsza zapalenie jelita grubego i szlaki genów związanych z nowotworem u osób otyłych. Otyłość i śmiertelność z powodu raka. Przepraszam, napiję się. American Cancer Society dostarczyło dane, które sugerują, że nadwaga i otyłość są powiązane ze współczynnikiem zgonów z powodu raka wątroby i trzustki, podobnie jak szpiczak i chłoniak nieziarniczy. Dane opublikowane na przestrzeni ostatnich 25 lat, zobaczcie jakie długie badania, podkreślają, że otyłość jest przyczyną około 20% zgonów z powodu nowotworów u kobiet, podczas gdy u mężczyzn odsetek ten wynosi około 14%. Pod względem liczby nowotworów, których można uniknąć, odsetek ten ustępuje jedynie paleniu tytoniu, ale już w tej chwili wszelkie dane wskazują, że to jest kwestia kilku lat, że otyłość będzie pierwszym czynnikiem powodującym raka, nawet nie palenie tytoniu. Dane te są jednak prawdopodobnie niedoszacowane, ponieważ w tym samym czasie średnia masa ciała w populacji światowej stale rosła. Ostatnio Jegers i wspólnicy odkryli pozytywny, skorygowany o wiele zmiennych związek pomiędzy śmiertelnością z powodu nowotworów, a otyłością brzuszną. Pozytywny to znaczy, jeżeli rośnie nam otyłość brzuszna, czyli mamy potężne pokłady tłuszczu wisceralnego, czyli trzewnego, czyli wewnętrznego, to on w takim razie, te zwiększone pokłady tego tłuszczu zwiększają ryzyko śmiertelności z powodu nowotworu aż do 24%. Badania epidemiologiczne wykazały również, że otyłość jest czynnikiem przyczyniającym się zarówno do zwiększonej zapadalności, jak i śmiertelności z powodu nowotworów okrężnicy, endometrium, nerki piersi u kobiet po menopauzie. Obliczono, że w Unii Europejskiej nieposiadanie nadwagi może zmniejszyć roczną zapadalność na raka jelita grubego nawet o 21 000 przypadków, a raka piersi nawet o 13 000 przypadków. 21 000 przypadków to jest całkiem duże miasto. Wyższa śmiertelność z powodu nowotworu u osób otyłych jest również przyczyną zmniejszonego wskaźnika przeżycia. A co to jest wskaźnik przeżycia? Okres 5-letni. Jeżeli przeżyłeś, bracie, 5 lat, czy siostro, 5 lat po nowotworze, po leczeniu, nie wyleczeniu, to już jesteś wyleczony, wyleczona. Jeżeli człowiek umarł, jeżeli umarłaś 1 dzień później, to nie umarłaś z powodu nowotworów. Mówi wam to coś, kochani? Więc wyższa śmiertelność z powodu nowotworu u osób otyłych jest również przyczyną zmniejszonego wskaźnika przeżycia, co może wynikać z nasilającego się wpływu otyłości na siłę działania nowotworu i jego progresję. Badanie dotyczące inwazyjnego przewodowego raka piersi
z udziałem 1177 kobiet wykazało, że u kobiet z najwyższego kwartyla BMI, czyli gdzie BMI jest między 35 a 40, rozwinęły się nowotwory o wyższym stopniu zaawansowania histologicznego, liczbie komórek mitotycznych i większym rozmiarze nowotworu w porównaniu z kobietami z dolnych kwartylów, czyli o mniejszym BMI, we wskaźniku masy ciała. Co więcej, biorąc pod uwagę wyłącznie duże guzy do 2 cm średnicy, zobaczcie, duży guz to już 2 cm, te z grupy o najwyższym wskaźniku BMI w dużej mierze wykazywały markery wysokiej proliferacji, czyli rozprzestrzeniania się nowotworu, wspierającej szybki wzrost w porównaniu z guzami o podobnej wielkości u kobiet nieotyłych. Jednakże donoszono, że dawki chemioterapii często nie są odpowiednie u kobiet z nadwagą leczonych na raka piersi w porównaniu z dawkami u szczupłych kobiet, co sugeruje, że całkowita dawka dostosowana w zależności od masy ciała umożliwiłaby lepsze wyniki. To znaczy, no chemioterapia, domyślacie się, co o tym myślę, chemioterapia potężnie wyniszcza organizm i tu się każdy lekarz onkolog zgodzi. Więc jeżeli ktoś chciałby cenzurować mnie i mówić, że to jest bzdura, że chemia to nie, jest obojętna dla organizmu albo jest dobra dla organizmu, to nawet nie życzę sobie, żeby ktokolwiek z tych cenzorów, z tych, jak to się w Polsce mówi, niezależni, no, ci od sprawdzania informacji. Weryfikatorzy, niezależni weryfikatorzy informacji. BMI, czyli BMI, wskaźnik masy ciała, powiązania nowotworowe i podtypy histologiczne. Kilka danych sugeruje, że związek wskaźnika masy ciała z nowotworem jest typowy dla wielu podtypów histologicznych w obrębie nowotworu specyficznego miejscowo. Przykłady te obejmują następujące. Metaanaliza zależności, dawka, odpowiedź, czyli badania wykazała, że związek BMI z rakiem piersi jest silniejszy w przypadku nowotworów z dodatnim receptorem estrogenowym. Chodzi o to, że im bardziej ludzie są otyli, mężczyźni również, tym więcej się wytwarza w ciele męskim, w organizmie męskim również estrogenów, czyli żeńskich hormonów płciowych. Co jeszcze tutaj? Posłuchajcie. W przypadku raka endometrium otyłość jest głównie czynnikiem ryzyka nowotworów endometrioidalnych typu pierwszego, stanowiących 70% nowotworów endometriów, a nie typu drugiego. Powiązanie wskaźnika masy ciała są silniejsze w przypadku brodawkowego podtypu raka tarczycy. Istnieją pozytywne powiązania między BMI, wskaźnikiem masy ciała, a gruczołako-rakiem żołądka, czyli im wyższe BMI, im większa jest otyłość, tym szybciej powstają gruczołako-raki żołądka i tak dalej, i tak dalej. Co jeszcze? Mechanizmy biologiczne łączące otyłość brzuszną z podatnością na raka. Otyłość brzuszna to nie jest tylko otyłość ta zewnętrzny, ten tłuszcz i tak dalej, tylko chodzi o otyłość, tłuszcz trzewny, wisceralny, czyli inaczej tłuszcz tak zwany wewnętrzny, bardzo niebezpieczny. U osób otyłych mechanizmy, które mogą sprzyjać wystąpieniu lub progresji raka, są zwykle klasyfikowane jako dwa rodzaje. Mogą mieć charakter uniwersalny i bezpośredni, ponieważ dotyczą wszystkich lub większości nowotworów, ponieważ mają związek z nieprawidłowościami hormonalnymi i lub metabolicznymi powszechnymi w otyłości. Co jeszcze tutaj z tego? Istnieje na przykład zwiększone ryzyko raka pęcherzyka żółciowego w przypadku obecności kamieni żółciowych oraz gruczołako raka przełyku jako przypuszczalnego skutku nasilenia refluksu żołądkowo-przełykowego. O co chodzi? Jak mamy refluks, to do przełyku, który jest niechroniony przed żrącym działaniem kwasów, ten przełyk, do przełyku dostają się kwasy żołądkowe i ciągle drażnią przełyk. No i refluks, a później ewentualnie gruczołako
przełyku. Konsekwencją niealkoholowego, stłuszczeniowego zapalenia wątroby może być także rak wątroby. Z czego powstanie alkoholowe stłuszczenie wątroby? Znowu za dużo cukru, za dużo właśnie słodyczy i za dużo kwasów. Teraz dieta. Zarówno badania epidemiologiczne na ludziach, jak i eksperymenty na zwierzętach sugerują, że zmiany w spożyciu kalorii lub jakości diety mogą znacząco wpływać na ryzyko rozwoju i progresji raka. Jednak oddzielne skutki diety jako takiej, a także dodatniego bilansu energetycznego, zmniejszonej aktywności fizycznej i zwiększonej otyłości nie są łatwe do określenia. Powszechnie wiadomo, że nadmiar kalorii doprowadzi do zwiększonej zachorowalności na raka, a dodatni bilans energetyczny wydaje się sprzyjać proliferacji, czyli rozprzestrzenianiu się komórek nowotworowych i progresji, wzrostowi nowotworu. Z tego samego powodu ograniczone, długoterminowe spożycie kalorii doprowadziło do zmniejszenia częstości występowania nowotworów i wydłużenia życia gryzoni laboratoryjnych. Co jeszcze? Istnieje wiele badań, mimo symptomatycznego zaniżania wyników badań ankietowych, które dokumentują zagrożenia zdrowotne związane z dietami typowymi dla pierwszego, znaczy dla tego świata cywilizowanego, bogatymi, gdzie odżywiamy się, gdzie mamy bardzo dużo kalorii w posiłkach, z nadmiarem alkoholu i tłuszczu zwierzęcych i lub ubogo w produkty roślinne. Dla kontrastu wykazano wyraźny związek pomiędzy niskim ryzykiem nowotworu, a większym spożyciem owoców i warzyw. Spożycie zbóż bogatych w błonnik również powiązano ze zmniejszonym ryzykiem raka jelita grubego, chociaż badania na dużą skalę nie wykazały takiej korzyści. Nie wiem dlaczego, mogą być różne często, no słuchajcie, w inny sposób. Dieta ludzi, którzy odżywiają się w bardzo prosty sposób, pokarmem roślinnym, mówi o tym, że po prostu zachorowalność na raka jelita grubego to są ewenementy. Co tutaj jeszcze? To na razie pomijamy. Aktywność fizyczna. W celu zapobiegania występowaniu chorób przewlekłych, w tym raka, wytyczne sugerują wykonywanie ćwiczeń fizycznych w ramach codziennych zajęć. Szybki spacer lub chodzenie do pracy zamiast jazdy samochodem lub większą aktywność fizyczną w domu, taką jak korzystanie ze schodów lub pracę w ogrodzie. Przeprowadzono kilka badań, które wykazały, że ćwiczenia fizyczne mogą obniżyć ryzyko raka piersi i że pacjentom chorym na raka przynoszą korzyści zarówno fizyczne, jak i psychiczne. Powiązano to także ze zmniejszeniem ryzyka rozwoju raka okrężnicy i piersi oraz prawdopodobnie z niższym ryzykiem raka endometrium. Jeżeli chodzi o możliwe mechanizmy odpowiedzialne za zapobieganie nowotworom, regularna aktywność fizyczna pomaga w utrzymaniu prawidłowej masy ciała, reguluje hormony płciowe, insulinę i prostaglandyny oraz ma korzystny wpływ na układ odpornościowy. Konkretna dawka ćwiczeń potrzebna do optymalizacji pierwotnej profilaktyki nowotworów pozostaje jednak niejasna. Słuchajcie, powiem tylko o sobie, że może nie codziennie, ale staram się prawie codziennie. Mam takie okresy, że 2, czasami 3 miesiące ćwiczę, później gdzieś tam wyjeżdżam, tydzień czasu nic nie robię, później znowu taki wchodzę okres takiego niećwiczenia, ale na ile tylko możliwe staram się przynajmniej 15-20 minut ćwiczyć codziennie. To jest taka ogólnorozwojówka, dużo ćwiczeń rozciągających. To wystarczy chociaż tyle. Gdyby każdy z nas chociaż 5 minut przeznaczył na codzienną poranną gimnastykę, to już byłoby bardzo dobrze. Dalej, insulinooporność. Najpopularniejszą hipotezą wyjaśniającą związek otyłości z nowotworami jest ta o niższej wrażliwości na insulinę. O co chodzi? Osoby otyłe mają insulinooporność, czyli niższą wrażliwość na insulinę. Nadmierna masa ciała i otyłość są bezpośrednio skorelowane z insulinoopornością, kompensowaną przez stymulację wydzielania insuliny przez trzustkę, czyli trzustka wydziela coraz więcej tej insuliny, co często skutkuje hiperinsulinemią, czyli bardzo wysokimi poziomami insuliny. Insulina jest hormonem.
Podwyższony poziom insuliny w surowicy krwi sprzyja szybszemu wzrostowi zwiększonej agresywności jelita grubego, trzustki, wątroby, raka piersi pomenopauzalnego i raka endometrium. Tutaj dalej jest po prostu mowa o innych takich wskaźnikach i tak dalej, i tak dalej. To na razie zostawiamy. Co jeszcze? O, co ciekawe, komórki nowotworowe często mają zdolność reagowania na działanie aktywujące insulinę na wewnątrzkomórkowe szlaki transdukcji, szczególnie gdy insulina jest silnie stężona, jak to ma miejsce w przypadku otyłości. I tutaj, jak wielokrotnie mówię przy czytaniu takich artykułów, analizie, że słuchajcie, nieważne są te nazwy, jakieś naukowe, te pojęcia, te terminy, my wyciągamy tylko wnioski. Jest otyłość, pojawiają się różnego rodzaju choroby, w tym nowotwory. Otyłość czym jest spowodowana? Podstawowa przyczyna to jest kwasica metaboliczna niskiego stopnia. E, Znacie te moje już, wy w większości oczywiście, moje audycje, więc po prostu trzeba wyciągać wnioski i tak dalej. Co jeszcze? Mm, Tutaj jest temat, to znaczy o różnych białkach wiążących się i powiązanych z insulinoopornością, to na razie pomijamy sobie. Hormony płciowe. U kobiet BMI, wskaźnik masy ciała, regularnie koreluje się z nowotworami piersi, endometrium i innymi nowotworami związanymi z hormonami, ponieważ wzrost stężenia krążących sterydów płciowych w wyniku nadwagi jest dobrze znanym mechanizmem związanym z rozwojem nowotworu. Dane z badań epidemiologicznych wskazują, że ryzyko raka piersi po menopauzie wzrasta u kobiet, u których występuje podwyższony poziom krążących steroidów płciowych, w tym dehydroepiandrosteronu i tak dalej, tak dalej. Zostawiamy to. Dalej. Endogenne, czyli produkowane wewnątrz organizmu hormony płciowe są aktywne we wzroście komórek nowotworowych i bezpośrednio i pośredniczą wpływie otyłości, masło maślane, troszeczkę translator i po prostu pośredniczą we wpływie na otyłości na rozwój nowotworów, w szczególności nowotwory piersi. Co jeszcze? Badania, pewne tutaj jest literatura, wykazały, że u kobiet przed menopauzą ryzyko raka piersi zmniejsza się wraz ze wzrostem BMI. Nie rozumiem tego, pewnie translator głupoty strzelił. Najprawdopodobniej zmniejsza się wraz ze spadkiem BMI, natomiast wzrasta wraz z BMI u kobiet po menopauzie, które nie stosują hormonalnej terapii zastępczej. Prawdopodobnie z powodu podwyższonego poziomu żeńskich hormonów płciowych w krążeniu. Słuchajcie, dla mnie pewne, bo to jest translator, po prostu tłumaczy, więc pewnych rzeczy też nie jestem w stanie prawidłowo odczytać. Jeszcze raz powtarzam, najbardziej ogólnione wnioski nas interesują. Teraz co tutaj jeszcze? O, produkcja tkanki tłuszczowej i adipokin. Ja mówiłem już o adipokinach. Adipokiny, albo inaczej adipocytokiny, to są aktywne biologicznie substancje wytwarzane przez komórki tłuszczowe, czyli przez adypocyty. Więc większość procesów metabolicznych i endokrynologicznych odbywa się w tkance tłuszczowej, dlatego że tkanka, kochani, tłuszczowa jest takim dodatkowym narządem wytwarzającym po prostu różnego rodzaju hormony, różnego rodzaju związki. W otyłości dochodzi do nadmiernego wydzielania szkodliwych cząsteczek prozapalnych, takich jak interleukina 6 i R6, czynnik martwicy nowotworu, czyli tumor necrosis factor, alfa, leptyna, rezystyna i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Nieważne, to tutaj są nazwy.
I te adipokiny mogą być wydzielane zarówno przez adypocyty, czyli przez komórki tłuszczowe, jak i tak zwane komórki zrębowe naczyń. A większość tych substancji pochodzi z makrofagów, czyli makrofag, czyli wielki żarłok, komórki układu odpornościowego i innych komórek odpornościowych, które naciekają tkankę tłuszczową u otyłych pacjentów. Co tu jeszcze ciekawego? Na razie tutaj sobie pomijamy. A, tu jest bardzo ciekawe. Zrobię niedługo audycję na temat adiponektyny. Adiponektyna, cudowna substancja, to jest taki hormon, będąca najliczniejszą adipokiną, jest szczególnie interesująca, ponieważ zwiększa wrażliwość na insulinę, a jej poziom w krążeniu jest odwrotnie zależny od wystąpienia i stopnia zaawansowania nowotworu. I teraz jest sprawa taka, w skrócie dużym. Jeżeli jesteśmy potężnie zakwaszeni, czyli mamy masę śmieci chemicznych w organizmie, poziom adiponektyny spada. Pojawia się insulinooporność, pojawia się cukrzyca, pojawia się otyłość, pojawiają się nowotwory. Jeżeli zaczynamy się odkwaszać, czyli rośnie pH naszych przestrzeni międzykomórkowych, okazuje się, zmniejsza się insulinooporność, czyli się zwiększa wrażliwość na insulinę, nie trzeba tej insuliny, zaczynamy się odchudzać, spada nadciśnienie, czyli normalizuje się ciśnienie, likwiduje się cukrzyca. W związku z tym chodzi o to, żeby zadbać o wysoką produkcję adiponektyny w organizmie. W jaki sposób? Po prostu przez odkwaszanie, czyli kompleksowy program zdrowia. Wiem, o czym mówię. Dlatego, że jestem, jeszcze raz powtórzę, praktykiem, który od połowy 2013 roku, od 31 lipca jest w tym programie, zdobyłem naprawdę kolosalne już doświadczenia i widzimy, co się dzieje z organizmami naszych tak zwanych kulacjuszy. Jednakże stężenie adiponektyny w surowicy krwi koreluje ujemnie z BMI, to znaczy im wyższe BMI, wskaźnik masy ciała, tym niższe stężenie adiponektyny, a jeszcze bardziej ujemnie z otyłością trzewną. A więc BMI to wskaźnik masy ciała, ale otyłość trzewna, czyli wysokie poziomy tłuszczu visceralnego, czyli trzewnego, powodują, znaczy nie one powodują, tylko jest korelacja. Wysokie poziomy tłuszczu trzewnego, niski poziom adiponektyny. Podczas gdy insulina i estrogeny, jeszcze raz tutaj zakreślę, mogą hamować jej wydzielanie. I jest problem, mamy mało adiponektyny. Adiponektyna pełni ochronną rolę w procesie karcynogenezy, pośrednio przeciwdziałając rozwojowi insulinooporności oraz bezpośrednio, jak wykazały badania in vitro, in vivo. Co jeszcze tutaj? Ponadto adiponektyna stymuluje apoptozę. A co to jest apoptoza? To jest zaprogramowana śmierć komórek. A komórki nowotworowe mają to do siebie, że nie chcą umierać. Dalej. Hamuje również adiponektyna angiogenezę, czyli wytwarzanie swoich naczyń przez guza nowotworu, bo on wytwarza swoje własne naczynka, żeby się karmić. I hamuje również migrację komórek, działa przeciwzapalnie i indukuje regulację w dół cząsteczek adhezji naczyniowej, czyli w ten sposób zmniejszenie rozprzestrzeniania się nowotworu. Wreszcie adiponektyna zapobiega oddziaływaniu różnych czynników wzrostu z ich receptorami. Poziom adiponektyny badano w odniesieniu do ryzyka kilku typów nowotworów. W przypadku raka piersi 2 badania kliniczno-kontrolne wykazały odwrotne korelacje. Jedno dotyczyło kobiet w okresie przed i po menopauzie, a drugie tylko w przypadkach pomenopauzalnych. W dużym prospektywnym badaniu klinicznym kontrolnym przeprowadzonym w 2 badaniach w Ameryce Północnej ryzyko raka piersi było znacznie niższe u kobiet po menopauzie,
w związku z podwyższonym poziomem adiponektyny. Ale ten poziom adiponektyny rośnie, kiedy się odkwaszamy. Kiedy nasze pH porannego moczu, które będzie pokazywać, jaki jest stan przestrzeni międzykomórkowych, jest wysokie na poziomie 7,7,4 i tak dalej, i tak dalej. Co tutaj jeszcze? Na razie tutaj to po prostu pomijamy. O, otyłość jest powiązana z przewlekłą reakcją zapalną, z nienormalnie wysoką produkcją cytokin, czyli ciał zapalnych i aktywacją prozapalnych szlaków sygnałowych. Dalej, subkliniczny, przewlekły stan zapalny o niskim stopniu nasilenia w otyłości. Znowu niski stopień nasilenia, jak niskostopniowa kwasica. Może mieć znaczenie w inicjacji i promocji komórek nowotworów, ależ oczywiście. I tak dalej. Co tu jeszcze? Na razie zostawiamy tutaj ten tekst. To nie jest dla nas najważniejsze. O, dalej. U otyłych pacjentów z różnymi typami nowotworów rokowania nie są tylko gorsze, ale także jest zwiększone ryzyko wystąpienia przerzutów i krótszy okres remisji po leczeniu. Być może dlatego, że otyłość może nasilić angiogenezę, czyli wytwarzanie się naczyń krwionośnych, nowotworu, guza nowotworowego, który wytwarza te naczynia. Angiogeneza. Co jeszcze? Niedotlenienie wywołane otyłością. Posłuchajcie, niedotlenienie jest też związane z kwasicą metaboliczną. Najpierw jest niedotlenienie, czyli niski stopień utlenowania krwi tętniczej, czyli tak zwana hipoksemia. Naczyniami krwionośnymi ta krew i tlen jest przenoszona do tkanek, do komórek do tkanek. I później, jak jest niski stopień utlenowania krwi, czyli hipoksemia, dochodzi do hipoksji, czyli niedotlenienia tkanek. I teraz zobaczcie, poziomy tlenu u otyłych myszy są znacznie niższe niż u szczupłych myszy. Tak samo jest u ludzi. A niedotlenienie tkanki tłuszczowej może zwiększać ryzyko raka. No to są oczywiście prace naukowe, które mówią może przypuszczalnie, a my wiemy, że to zwiększa ryzyko raka i koniec, kropka. Co jeszcze tutaj? Stres oksydacyjny. Otyłość może niezależnie zmniejszać aktywność przeciwutleniającą, zwiększając w ten sposób ogólnoustrojowy stres oksydacyjny, częściowo w wyniku procesu zapalnego, a częściowo niezależnie od innych mechanizmów. A zwiększone uszkodzenia oksydacyjne DNA mogą zwiększać ryzyko raka. Po prostu mamy masę wolnych rodników o osoby otyłej, które atakują każdą komórkę co najmniej 10 tysięcy razy i dochodzi nawet do zmian w DNA. Co jeszcze? Genetyczne predyspozycje do otyłości mogą predysponować do rozwoju niektórych nowotworów, ale pamiętajcie, żeby uruchomić geny, to musi jednocześnie zadziałać kilkaset, czasami kilka tysięcy różnego rodzaju czynników. To nie... Słuchajcie, 100 lat temu nie było tylu otyłych osób i nie było tylu raków. I co, w ciągu 100 lat tak geny się pozmieniały? Są czynniki, które aktywują te po prostu geny. Te czynniki, z którymi mamy dzisiaj do czynienia w naszej rzeczywistości. A więc obecnie możliwa jest identyfikacja w powiązanych regionach prawdopodobnych wspólnych genów wpływających na raka i otyłość, niezależnie na przykład od cukrzycy. Badania w Szkocji wykazały, że warianty powszechnego polimorfizmu pojedynczego nukleotydu, nieważne w tej chwili, substancje zaburzające gospodarkę hormonalną u osób otyłych. Narażenie na substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego, takie jak stres i zanieczyszczenia żywności. A czym zanieczyszczenia? Barwniki, polepszacze, spulchniacze, konserwanty,
pestycydy w żywności itd., itd. Aktywność estrogenów, żeńskich hormonów płciowych, androgenów i insuliny może również wpływać na równoczesny rozwój otyłości i raka. I teraz co tutaj jeszcze? Otyłość, funkcje odpornościowe, ryzyka raka. Zmiany w układzie odpornościowym mogą mieć znaczenie w przypadku większej częstości występowania nowotworów u otyłych pacjentów, ponieważ otyłość została powiązana ze zmniejszoną odpornością u ludzi. I to było, słuchajcie, widoczne w okresie covidowym, gdzie ludzie otyli, no niestety wpływ tego draństwa powidka, celebryty był szczególnie silny. To ludzie otyli szybciej zachorowali na COVID i szybciej odchodzili z tego świata. Moulin i inni wykazali niedawno, że poważnie otyli pacjenci mają znacznie niższą aktywność cytotoksyczną komórek NK. Chodzi o natural killers, czyli komórki naturalni zabójcy, komórki układu odpornościowego, które zabijają, czyli są cytotoksyczne w stosunku do komórek nowotworowych. W porównaniu do zdrowych osób dobranych pod względem wieku i płci przy słabszej obronie przed najeźdźcami, takimi jak komórki przedrakowe i nowotworowe. Co ciekawe, utrata masy ciała 26% mniej w stosunku do masy początkowej jest odpowiedzialna za wzrost aktywności cytotoksycznej natural killers, czyli naszych wojowników, po 6 miesiącach od operacji bypassu żołądka. Na razie całą resztę zostawiamy. Co tutaj jeszcze? Zostawiamy wnioski. Zbliżamy się do końca. Otyłość jest odpowiedzialna za około 20% wszystkich nowotworów złośliwych, chociaż jej wpływ jest zależny od płci i lokalizacji. Związek otyłości z większym ryzykiem nowotworów wynika głównie z parametrów antropometrycznych i czynników stylu życia, które aktywują różne mechanizmy biologiczne. Parametry antropometryczne to BMI, czyli wskaźnik masy wzrostu, przyrost masy ciała, ilość tkanki tłuszczowej, zwłaszcza trzewnej, czyli tłuszczu visceralnego, czyli inaczej trzewnego, czyli inaczej wewnętrznego. Czynniki związane ze stylem życia obejmują siedzący tryb życia i parametry diety takie jak dieta hiperkaloryczna, czyli o bardzo wysokiej kaloryczności lub dieta niskiej jakości, czyli fast food, junk food, śmieciowe żarcie, dead food, śmiertelne żarcie. Do najważniejszych mechanizmów biologicznych pośredniczących w niekorzystnym wpływie powyższych czynników zalicza się hiperinsulinemię, czyli wysokie poziomy insuliny i insulinooporność w związku z tym, aktywność różnych ciał białek wiążących, hormonów płciowych, stany zapalne ogólne i o niskim nasileniu tkanki tłuszczowej, zmiany w wytwarzaniu adipokin przez tkankę tłuszczową i czynniki wzrostu naczyń, stres oksydacyjny, substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego i zmiany funkcjonowania układu odpornościowego. Co to są te substancje zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego? Na przykład kosmetyki, które stosujemy, które są ksenobiotykami, które są tak zwanymi ksenoestrogenami, czyli sztucznie wyprodukowanymi przez nas ludzi, estrogenami mającymi charakter estrogenów żeńskich, czyli hormonów żeńskich. To samo, to co wprowadzamy do naszych układów pokarmowych, do naszego organizmu. Te wszystkie właśnie mówiłem, barwniki, polepszacze, spłuchniacze, konserwanty i tak dalej, i tak dalej. Przecież to jest czysta chemia stosowana. I tak dalej. I to byłoby, słuchajcie, kochani, na tyle. Kończymy, to jest tak prawie godzina. A więc jak widzicie, zresztą w swojej książce właśnie o nowotworach, czy można uchronić się, zresztą prawda, mam to na miniaturce, czy można uchronić się przed chorobą nowotworową? Mam dane, piszę o tym, że mamy 2024 rok, za jakieś 5 lat najprawdopodobniej
to nie palenie tytoniu będzie największym takim czynnikiem powstawania nowotworów, tylko otyłość. Więc do nas należy wybór, co my zrobimy z tym. Cały czas tutaj na tym moim kanale daję wiedzę. Oczywiście, słuchajcie, jest to wiedza bardzo niepopularna, czasami trudna do strawienia, że tak powiem. Trzeba mieć czas, żeby to godzinę prawie wysłuchać. Andrzej Kmita, mój, mogę powiedzieć, przyjaciel w tej chwili, mówi, że no taki wartościowy kanał, takie informacje tutaj są, a tak mam subskrybentów i jeszcze ciągle niska oglądalność. Ja mówię, przyjdzie czas, spokojnie. Nazbiera się masa krytyczna. Dlatego, kochani, jak widzicie, bazujemy na pracach naukowych, które pokazują nam wyraźnie. Ale wokół was widzicie świat. Ilu ludzi umiera na nowotwory. Pytanie, dlaczego oni umierają? Sami to czujecie, że coś trzeba zmienić w swoim życiu. Ale żeby coś zmienić w swoim życiu, to trzeba coś zmienić w swoim życiu. Prośba do was, rozsyłajcie linki do tych moich audycji, gdzie się tylko da. Swoim znajomym, swoim bliskim, znajomym lekarzom, ewentualnie i tak dalej, żeby oni po prostu sięgali do tych materiałów. Tym bardziej, że ja linki do oryginałów, do tych w ogóle, do tych artykułów zamieszczam po prostu w opisie audycji. Liczę na wasze ewentualnie komentarze, na lajki, na subskrypcje. Zapraszajcie swoich znajomych na ten mój kanał. Dzięki temu on będzie rósł w górę, więcej osób się dowie o tych wszystkich bardzo ważnych dla nas rzeczach. Trzymajcie się, wszystkiego najlepszego wam życzę. Papatki.